czasach, gdy torowe emocje spotykały się z niemieckim porządkiem, a skrzydła były większe niż ego kierowców, Mercedes zaprezentował coś, czego nikt się nie spodziewał. Sportowego sedana, który potrafił pokazać zęby nie tylko na torze. Model, który nie tylko konkurował z BMW M3, ale zdecydowanie mu zagroził. Dziś cofamy się do 1990 roku, by opowiedzieć historię jednego z najbardziej ikonicznych modeli Mercedesa z homologacją drogową. Samochodu, który połączył luksus ze sportową agresją. Oto Mercedes 190e 2,5 16 Evolution 2. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Lata 80. to dla Mercedesa czas transformacji. Firma znana z luksusu i konserwatywnej elegancji wchodzi do nowego segmentu – kompaktowych sedanów klasy premium. Tak powstaje seria W201, czyli 190, która zyskuje przydomek Baby Benz. Ale prawdziwą ambicją Mercedesa była nie tylko wolumenowa sprzedaż. Koncern chciał wrócić do motosportu zdominowanego wówczas przez BMW. Dokładnie do prestiżowej serii wyścigów samochodów turystycznych DTM. Aby rywalizować z BMW M3 E30, Stuttgart wypuszcza wersję sportową Baby Benza. Najpierw 190e 2.3.16 w 1984 roku z silnikiem opracowanym we współpracy z Cosworthem, 5 lat później w 1989 roku 2,5 16 Evolution 1. Ale to właśnie Evolution 2 zaprezentowane w marcu 1990 roku na salonie samochodowym w Genewie stało się prawdziwą legendą. Evo 2 to coś więcej niż pakiet stylistyczny. To maszyna wyścigowa w garniturze, limitowana do 502 sztuk zgodnie z wymogami FIA, została stworzona głównie po to, by spełnić wymagania homologacyjne DTM, no i udowodnić co nieco bawarskiemu konkurentowi. Co zatem wyróżniało Evo 2? Jego silnik. To 2,5-litrowa rzędowa czwórka M102 rozwinięta przez Coswortha, która osiągała moc 235 koni mechanicznych i moment obrotowy 245 Nm. Silnik kręcił się wysoko, do nawet 7700 obrotów na minutę, miał ostrą charakterystykę pracy i przypominał w prowadzeniu auta wyścigowe. Jego potencjał przekładał się również na imponujące w tamtym czasie osiągi. Przyspieszenie do setki w 7,1 sekundy oraz prędkość maksymalną 250 km na godzinę. Moment trafiał na tylne koła poprzez 5-biegową skrzynię manualną Getrack z układem typu dogleg, czyli jedynka w lewo i w dół. Kolejna rzecz to regulowane zawieszenie z 3 trybami ustawień wysokości, twardsze amortyzatory, stabilizatory i zmienione nastawy geometrii. Do tego 17-calowe alufelgi Speedline zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Następna aerodynamika. Evo 2 zwracało na siebie uwagę potężnym tylnym dwupoziomowym spoilerem i poszerzeniami nadwozia, w tym błotników i zderzaków. Te modyfikacje nie były tylko dla stylu. Spoiler miał wysuwaną klapę na górnej poprzeczce, dolną listwę spoilera z tyłu można było odchylać, a przedni spoiler można było regulować w 2 stopniach w kierunku wzdłużnym. W efekcie przy wysokich prędkościach Evo 2 generowało 57 kg docisku z tyłu i dodatkowe 21 kg z przodu. Co więcej, auto mogło pochwalić się znakomitym współczynnikiem oporu powietrza równym 0,29. No i wnętrze, wykończone skórą i alkantarą ze sportowymi fotelami Recaro i niepowtarzalnym klimatem surowego skupienia, bez zbędnych ozdobników, choć z komfortowymi dodatkami, jak klimatyzacja, elektrycznie regulowane szyby i lusterka czy system audio. A dodam jeszcze, że auto ważyło około 1340 kg. W momencie premiery Evo 2 kosztowało majątek, ponad 115 000 marek niemieckich. Przypomnę tylko, że bazowe warianty 190 wyceniano wówczas na niespełna 40 000 marek. Ale Evo 2 było warte tych pieniędzy. Na torze wyścigowym zdetronizowało BMW M3 E30, a w rękach mistrzów DTM jak Kurt Thiem, Klaus Ludwig czy Bernd Schneider
udowodniło, że Mercedes potrafi być nie tylko elegancki, ale i zabójczo szybki. W 1992 roku prowadzone przez Klausa Ludwiga Evo 2 zapewniło nie tylko zwycięstwo kierowcy, lecz także pierwsze miejsce w klasyfikacji konstruktorów dla niemieckiej marki. W sezonie 1992 kierowcy Mercedes-Benz wygrali nie mniej niż 16 z 24 wyścigów DTM za kierownicami właśnie Evo 2. Dziś Evo 2 to kolekcjonerski święty graal. Ceny potrafią przekraczać 1 000 000 złotych, a wartość auta wciąż rośnie. Dlaczego? Jak już wspomniałem, wyprodukowano tylko 502 sztuki, a niewiele modeli może pochwalić się tak wspaniałym motosportowym dziedzictwem i kultowym charakterem. Dla porównania BMW M3 E30 Sport Evo, choć równie kultowe, jest uznawane za bardziej lifestyle'owe. Mercedes jest bardziej brutalny, mniej przebaczający i bardziej surowy. A co można powiedzieć o zaletach i wadach tego modelu? Wśród tych pierwszych najczęściej wymieniane są wyjątkowe prowadzenie i balans, wysoka jakość wykonania, nawet dziś wiele egzemplarzy nie skrzypi, nie rdzewieje, niesamowita prezencja, kontrowersyjna, ale przyciągająca uwagę, doskonały silnik czy precyzyjna ręczna robota. No i oczywiście ta wspomniana limitowana produkcja. Wady? Komfort jazdy. To nie jest klasa S, choć w porównaniu z wersją czysto DTM-ową zawieszenie było zmiękczone, to na co dzień może być męczące. Części są drogie i trudno dostępne. Serwis wymaga specjalistów. Amatorskie grzebanie może skończyć się katastrofą. Nie jest to auto dla każdego, bo mimo całej swojej genialności jego prowadzenie wymaga umiejętności. Jeremy Clarkson nazwał go kiedyś maszyną dla kierowców z charakterem, nie celebrytów. Powiedział też, że to samochód, który daje radość nie dlatego, że Cię wspiera, ale dlatego, że wymaga od Ciebie wszystkiego. Chris Harris docenił jego dzikość, mówiąc, że ma prawdziwy charakter torowego potwora ubrany w krawat. A w porównaniu z BMW M3 E30 Sport Evo ma coś, czego nie da się zdefiniować. Brutalny urok. Faktem jest, że Evo 2 nie udaje sportowego auta. Ono jest sportowym autem, nawet dziś. W czasach, gdy większość sportowych sedanów to ciężkie elektroniczne krążowniki, 190e Evo 2 przypomina, że prawdziwe emocje kryją się w prostocie, precyzji i odrobinie szaleństwa. Mercedes nigdy później nie stworzył niczego tak surowego i bezkompromisowego. Nawet AMG GTR jest grzeczniejsze, a jego surowości nie dorównują modele pokroju C63 Black Series. Evo 2 było i pozostanie jedynym takim Mercedesem w historii. To więcej niż samochód, to manifest. To chwila, kiedy Mercedes zszedł z piedestału, założył rękawice i wszedł na ring. Nie był może najgłośniejszy, ale ci, którzy go spotkali, nigdy go nie zapomnieli. A co Wy sądzicie o tym wariancie Baby Benza? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.